Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem się skupić na oświetleniu dodatkowym. Mieliśmy już odcinek związany z tym, jakie rzeczy możemy montować, jakie nie powinniśmy i kiedy powinniśmy je używać. A dzisiaj chciałem się skupić konkretnie na oświetleniu dodatkowym. Generalnie w terenówkach problem mamy taki, że używanie świateł zwykłych, które są zamontowane w samochodzie, czy to są światła mijania, czy do nich światła drogowe, to nie oświetlają one odpowiedniego obszaru. Jakie mamy problemy zazwyczaj w terenie, jeśli chodzi o oświetlenie? Generalnie chcielibyśmy mieć oświetlone zazwyczaj do przodu, w miarę daleko. Wszystko chcielibyśmy mieć oświetlone. Chcielibyśmy mieć generalnie oświetlone wszystko, czyli do przodu, w miarę daleko, na boki, ale nie na boki, mówię nie boczną część, chociaż tam też, tylko bardziej koło maski na boki, no i generalnie troszeczkę do góry. Problem polega na tym, że albo mamy światła takie, które świecą do przodu, albo mamy takie, które świecą na bok, albo mamy takie, które świecą tylko troszeczkę. Jak możemy w ogóle zamontować dodatkowe oświetlenie? Dodatkowe oświetlenie zazwyczaj montujemy w samochodach u góry, u mnie jeszcze tu nie ma, albo na zderzaku. I teraz są dwie opinie na temat montowania oświetlenia dodatkowego na dachu. Najczęściej się je montuje w postaci LED bara. Jeśli chodzi o najczęściej stosowane oświetlenie dodatkowe, czyli LED bara na dachu, to możemy to zrobić na kilka różnych sposobów. Ja się będę posiłkował taką anteną, bo jestem za mały, za niski, albo to auto jest za wysokie. W każdym razie, często montujemy LED bara na całą szerokość samochodu i on daje światło z góry. To jest generalnie dość dalekie światło. Z góry, w zależności od LED bara, ono jest bardziej skupione na odległości, na rzucaniu światła daleko, albo jest rozproszone. Ale można mieć też w jednym LED barze tak naprawdę oświetlenie, które będzie rzucało światło daleko, na lewo i na prawo. Więc wiele LED barów ma takie rozwiązania, że są podzielone na sekcje i mogą świecić w tych trzech kierunkach. Dlaczego na przykład ja nie lubię światła puszczonego z LED bara z dachu? Dlatego, że w wielu samochodach LED bar, który jest zamontowany tutaj, daje bardzo dużo światła na maskę i tak naprawdę ta część jest tutaj bardzo rozświetlona i często w nocy się odbija. Druga sprawa, jeżeli LED bar jest wysunięty tutaj, tak by tutaj go nic nie osłania, to często świeci nawet do środka przez szybę i widać wszystkie rysy na szybie, jakie są. Ciężko się tak naprawdę jedzie z takim LED barem. Trzecia rzecz, jeżeli mamy LED bara zamontowanego na dachu, po pierwsze możemy mieć namiot i może nam się to nie pomieścić, w tym przypadku się mieści. Po drugie, może się zdarzyć, że nie mamy w ogóle ani namiotu, ani bagażnika dachowego i nie bardzo jest do czego to zamontować. Dlatego tutaj bym się zastanowił, czy na pewno chcemy montować LEDa na dachu. Czwarta rzecz, akurat tu jest bardzo dobry przykład. Jak sobie oświetlimy antenę LED barem, to będziemy mieli strasznie dużo tutaj powierzchni odbijanej z powrotem. I przetestowałem to i faktycznie jest to bardzo irytujące, jeżeli świecimy mocnym światłem i to wszystko do nas wraca. Dlatego uważam, że rozwiązanie montowania LED bara na dachu nie jest najlepsze. Przynajmniej nie we wszystkich przypadkach. Warto sobie rozważyć potrzeby we własnym samochodzie. Więc jak inaczej możemy jeszcze zamontować? Generalnie jak sobie możemy przypomnieć wszystkie samochody w WRC na rajdach, one były tak zawsze fajnie obwieszone tymi lampkami z przodu, takimi reflektorami. I oczywiście o ile teraz to jest nam niepotrzebne, bo te światła są dużo lepszej jakości, dużo więcej światła daje jedna lampa, to teraz tak naprawdę z przodu mogą wystarczyć dwie lampy. I na przykład można sobie zamontować lampę na zderzaku. Tutaj akurat przykładowo jest lampa zamontowana w zderzaku. Inną możliwością zamontowania lamp, i akurat we Wranglerze jest to w sumie dość popularne miejsce, to jest tu pod szybie. Wiem, że w Toyotach na przykład też fajnie takie miejsce jest i można sobie tutaj dostosować. Podobne rozwiązania istnieją w Toyocie, w Fordzie i uważam, że to jest właśnie fajne miejsce na lampkę. Tutaj ja będę chciał zamontować lampki, które będą doświetlały szeroko, czyli one będą trochę skierowane na zewnątrz, po to, żeby oświetlić tą część drogi przed samochodem, a drugi zestaw lampek chcę zamontować właśnie bezpośrednio na zderzaku. I tutaj są dwie opcje. Albo można tutaj na bulbarze, ale akurat ja mam antenkę
i nie chciałbym jej ruszać, bo jest w bardzo fajnym miejscu. A tutaj mam jeszcze otwory, gdzie mogę zamontować światła, które będą rzucały oświetlenie daleko, które będą wiązkę rzucały skupioną wiązkę w dal. Dzięki temu myślę, że będzie bardzo dobrze oświetlone daleko. Zaletą zamontowania lamp, które nie są na dachu, jak już wspomniałem, jest to, że to światło będzie przed samochodem. Minus jest taki, że tak naprawdę to miejsce, które tutaj jest, to będzie pierwsze miejsce, które coś może się stać z tymi lampkami. Co prawda one będą tutaj delikatnie cofnięte, ale na przykład operowanie przy wyciągarce. Trzeba sobie zwrócić uwagę na to, czy nam nie przeszkodzi w operowaniu przy wyciągarce. I to, że jeżeli będziemy próbowali gdzieś jakieś przeszkody pokonywać, no to lampa będzie pierwszym elementem, który tutaj będzie zamontowany. Ale lampy, które ja mam, będą całkiem nieduże, więc myślę, że tutaj się schowamy. Jeśli chodzi o lampki, na które ja się zdecydowałem, to są 2 komplety lampek. Jak już wspomniałem, jedne będą świecić szeroko, a jedne będą miały skupioną wiązkę daleko. To jest Colite Combo Beam i ona będzie świeciła daleko, ma skupione światło, dlatego je chcę zamontować z przodu na zderzaku, 2 lampy, a to jest lampa, którą zamontuję na podszybiu i ta lampa będzie świeciła szeroko i ona będzie troszeczkę skierowana na zewnątrz. Co dostajemy w zestawie? No to mamy generalnie lampki, 2 komplety lamp i to, co akurat jest fajne w przypadku tego, co możemy sobie zamówić, to dostajemy już jako gotowy zestaw, dostajemy całą wiązkę przewodów. I to nie są tylko w sumie zwykłe przewody, bo jeżeli ktoś mało się zna na elektryce samochodowej, to tak, no musi zamontować włącznik, jakiś przekaźnik, bezpiecznik i tak dalej. Jeżeli ktoś nie jest biegły, to plus jest taki tego całego zestawu, że dostajemy możliwość podłączenia tego do akumulatora. Mamy od razu przekaźnik, który możemy zamontować. Mamy podłączenie już do lampek. I mamy od razu zarobione wtyczki w systemie Deutz i mamy od razu też bezpiecznik. Więc to jest cała wiązka, która jest gotowa do tego, żeby ją zamontować. Wystarczy przeciągnąć i włącznik. Jeżeli nam się nie podoba włącznik, to możemy go oczywiście zastąpić innym, bo to są standardowe wsuwane, wysuwane końcówki. W zestawie oczywiście mamy blaszkę do montażu, więc jeżeli tylko mamy otwór gdzieś w zderzaku albo uchwyt na podszybiu, no to montujemy. Co warto wspomnieć, śrubki, które dostajemy w zestawie, są nierdzewne, a nie ocynkowane, więc to nam powoduje to, że to nie będzie rdzewiało i brzydko wyglądało. Jakie w ogóle problemy rozwiązuje nam to, że mamy od razu zrobiony już przekaźnik? Rozwiązuje nam to problem taki, że po pierwsze mamy zamontowany przekaźnik taki, który powinien tutaj być i pod względem obciążenia i pod względem typu tego przekaźnika. Także nie musimy tutaj niczego łączyć, lutować, także lutownica praktycznie nie powinna być tutaj potrzebna. Naprawdę to ułatwia montaż, bo ja pamiętam, jak w swoim Jeepie w Voyocie montowałem LED-bara na dachu, to była amatorka. A tutaj przynajmniej wiadomo, że te połączenia są trwałe. A to teraz pokażę Wam różnicę pomiędzy światłem, które będzie świeciło bardzo skupione daleko i światło, które jest mniej skupione, jest bardziej takie owalne, które będzie świeciło jeszcze dodatkowo na boki, ale będzie rozłożony ten. Tu mamy wiązkę światła, która ma na końcu takiego owala i ona będzie się świeciła bardziej jako rozproszone światło. Oświetlała mniej więcej dookoła przed samochodem, no i troszkę dalej będzie bardziej rozproszone. W tym przypadku mamy światło, które świeci punktowo, czyli tylko naprzód, w jeden punkt i ono będzie zamontowane na zderzaku po to, żeby konkretnie dawało światło tylko w jedno miejsce daleko. Wszystkie potrzebne narzędzia i śruby były w zestawie, więc generalnie samo skręcenie nie jest problematyczne. Nawet dla kogoś, kto nie jest mechanikiem, tak jak ja. Godzinka roboty i tak naprawdę mamy lampki zamontowane. Tutaj sobie poprowadziłem przewody, żeby je złączyć i tam do akumulatora oraz tutaj lecą przewody do przednich lampek i na podszybiu tutaj trzeba było tak naprawdę odkręcić podszybie, wyciągnąć ramię wycieraczki, bo niestety
się nie mieściło, więc tutaj trzeba było to wyciągnąć, ale przy okazji można było odkurzyć odkurzaczem, bo tam jest bardzo dużo rzeczy, których nie chciałem, żeby tam były. Spróbujmy, czy to w ogóle świeci. No i potem pozostanie kwestia ustawienia lamp, żeby były na odpowiednim kącie. No i jazda w nocy. Zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko świeci. Tutaj akurat we Wranglerze jest o tyle fajnie, że to jest bez problemu duża dziura na to, żeby przewody mogły przejść przez groć do środka samochodu. Także tutaj żadnego problemu nie było. I użyliśmy przewodów, które były dostarczone do opakowania. Także jedziemy przetestować. Pod relacjami z montażu oświetlenia do Wranglera często pytaliście nas, gdzie można zamówić takie oświetlenie. Otóż takie oświetlenie najlepiej jest zamówić na stronie producenta, czyli Cowlight. I tutaj pokazuję Wam właśnie jeden z tych zestawów. To jest zestaw, który ja mam zamontowany na zderzaku. To jest LA5. On jest dostępny oczywiście w kolorze białym oraz żółtym. I lampy, które mam na podszybiu. I to jest HD Series i one też są dostępne w kolorach. Dodatkowo możecie tutaj oczywiście zamówić niezbędne akcesoria, czyli mam na myśli tutaj zestaw przewodów z przełącznikiem oraz bezpiecznikami. Mówiliśmy o tym przy montażu. Jeżeli wykorzystacie kod, który jest w opisie filmu i też będzie w komentarzu, to macie dodatkowe 12% zniżki od ceny, która tutaj obowiązuje. Także zachęcam. Przesyłka, która tutaj była do nas wysłana, przyszła tak naprawdę chyba w 3 albo w 4 dni, więc wszystko się zgadzało, było na miejscu, tak jak trzeba i dość szybko. Także polecam zobaczyć sobie tutaj różne akcesoria i różne lampy od Cowlight.